Dobrze, szanowni państwo, ten film będzie poświęcony naszemu, a właściwie Przemka pastwieniu się nad GSX-erem na hamowni i w ogóle o co chodzi, to zobaczycie, jak będziecie cierpliwi i dobrniecie do końca tego filmu. Oglądajcie. To taka zapowiedź, to wymyśliłem. Super taką. zapowiedź. Bardzo wyglądała, jakbyś miał na kartce napisaną. W porządku. Dobra, szanowni państwo, hamownia, magiczne miejsce, do którego każdy motocyklista chciałby przyjść i gdyby był pomysł na voucher urodzinowy, to prawdopodobnie nie jeden by go chciał dostać od swojej lubej, więc jeżeli oglądacie ten film razem ze swoimi paniami lub go chcecie w jakiś taki magiczny sposób zasymulować albo zasugerować swojej pani, żeby taki voucher kupiła, to niech do Przemka napisze. Przemek jest posiadaczem, właścicielem oraz postacią, która w świecie motocyklowym jest bardzo znana z tego, że po pierwsze ma GSX-era Turbo, po drugie prowadzi bardzo prężnie działającą firmę, która nazywa się Speed Bike i zajmujesz się ściganiem na wprost. Też hobbystycznie. I masz Hayabusę Turbo. Też hobbystycznie. Jeżeli potrzebujecie, żeby wasz pojazd był absurdalnie szybki, no to jest właściwy człowiek. Albo absurdalnie głośny. Tak, nie! Tego nie chcemy. I uwaga, ten film jest poświęcony GSX-erowi 750, rocznik 2016. Pojazd, który fabrycznie nie jest wyposażony w ABS ani kontrolę trakcji, ma dwie mapy. I pakiet elektroniczno-mechaniczny, jaki można było tutaj zastosować, opiewa na. I tutaj oddaję głos, bo zawsze moi oglądający mówią, że nie daję dojść do głosu. Zapraszam ludzi i potem nie mogą... Ciekawie tak opowiadasz, że sam się zasłuchałem. Czyli mówimy teraz o tym, co możemy dołożyć do motocykla, tak? Czyli quick shifter. W nowszych motocyklach już często w standardzie, zwłaszcza w tych sportowych. Tu jeszcze nie, więc dołożyliśmy quick shifter. Downshiftera się nie da do tego motocykla dołożyć niestety. Bo nie ma elektronicznej przepustnicy. Tak, nie wymyślimy tego, więc tego nie mamy. No i pit limiter to taki dodatek. Bez sensu, ale jest w pakiecie. Czy można zażyczyć sobie? No tak, jak na bogato, to na bogato, ale tak naprawdę no to jest bez sensu. Zastosowanie ma chyba tylko w wyścigach Le Mans i w ogóle jakichś długodystansowych, gdzie zjeżdżasz do pitu, żeby później z niego wyjechać. Tak jest. Ale okej, może się przyda na ulicy, bo go ustawiliśmy na 50 na godzinę, na 49. Panie władzo, nie mógł jechać szybciej. Nie mógł, dokładnie. Nie ma takiej opcji. On w ogóle nie jedzie szybciej, to motorower. Nie, tak jest, 50 na godzinę, bez prawa jazdy prawie. No dobra, żarty żartami. Więc powiedzmy, że do tego się przyda. No na bogato z tymi flamami, ogniem, strzelaniem. Czemu by nie? Mamy tutaj dwa tryby, więc możemy jeden z nich wykorzystać. Chyba że używasz mapy deszczowej, ale będziesz wtedy pierwszym klientem, który jeździ na mapie deszczowej sportowym motocyklem, więc zazwyczaj wykorzystujemy te mapy deszczowe właśnie po to, żeby coś na nich zmodyfikować, dodać jakieś tam bariery akustyczno-wizualne. To, co jest ważne, i tutaj uwaga, skupcie się, bo to można wyłączyć. No koniecznie, to trzeba móc wyłączyć, bo to jest fajne. Wiele osób się przekonało, moich klientów, że to jest fajne jeden dzień, może dwa, a potem czasami trzeba to cofnąć, bo jednak na dłuższą metę to nawet dla kierowcy jest męczące. Wiesz, zloty, kręcenie Instagrama, zabawa z kolegami na placu, krótką chwilę tak, ale dobrze by było mieć możliwość wyłączenia. Tak samo uważam, że generalnie gdzieś jakieś zamknięte odcinki, nie męczyć tym ludzi. Tak. I nagrać jakiś fajny film. Mam nadzieję, że dzięki temu, że skorzystałem z jakby posiadania teraz tych wszystkich dwóch guzików wspaniałych, które się pojawiły, będę mógł nagrywać śmieszne rolki i osoby, które do tej pory zajmowały się wyciskaniem pryszczy i jeżdżeniem E36 w kupecie, będą teraz też oglądały moje filmy. No, skuszą się. Jak są płomienie i jak żyga. Dobrze. Hamownia sama w sobie. Po co w ogóle wjeżdżać motocyklem na hamownię? No, hamownia to jest takie narzędzie, bez którego ja sobie dzisiaj pracy nie wyobrażam. Przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, tak? I na przykładzie twojego motocykla widzieliśmy, że coś jest z nim nie tak. Serce mi się zatrzymało. Jakby powiedziałeś to w tak miły sposób, że ja nawet nie płakałem, ale było tak, jak GSX-R na hamowni wyrzuca 120 koni, to jest słabo, a ten wypluł 116. Tak, to był bardzo słaby wynik. Już miałem z tyłu głowy, że może coś z głowicą, może ktoś coś grzebał, może ktoś coś popsuł, więc jako narzędzie diagnostyczne, no przyczyną tutaj się okazał zawór popularnie zwany EXAP,
Po jego wywaleniu można powiedzieć, że wszystko wróciło do normy, Szok. ale nawet nie wiedziałeś, Dokładnie. że motocykl nie ma pełnej mocy, tak. więc wydawało się, że jest wszystko ok, ale 10 koni gdzieś po prostu brakowało. Więc to narzędzie diagnostyczne, no i też narzędzie do tuningu motocykli, też do leczenia ich z tej ekologii. I dlaczego mówimy o leczeniu ekologii? Bo to jest bardzo ważne, ponieważ aktualnie normy emisji spalin powodują, bo jakby też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że jesteśmy przeciwko ekologii. Ja absolutnie jestem za ekologią jak najbardziej i uważam, że najbardziej ekologiczny pojazd to jest ten, który jeździ ponad 20 lat, a nawet jak jeździ 30 lat, to jest super ekologiczny, bo proces produkcji tego pojazdu jest dużo bardziej szkodliwy dla środowiska niż sama eksploatacja. I to nie jest żart, możecie sobie poczytać na ten temat bardzo ciekawe opracowania profesorów, którzy na tym zjedli zęby i wiele jeszcze innych rzeczy. Natomiast żeby motocykl jeździł długosprawnie, trzeba dbać o jego kondycję. Więc jeżeli te konie gdzieś uciekły, to znaczy, że coś się stało, może być problem z głowicą, jakby robienie głowicy, znowu zamawianie kolejnych części. No, jest to problem zarówno finansowy. Zwłaszcza, że zaniedbania wychodzą 2 razy drożej niż po prostu... Lepiej piekarzowi niż lekarzowi. Lepiej zapobiegać, tak jest. I współczesne motocykle, wracając, jakąś próbuję pętlę zrobić do tego, co robią współczesne motocykle i współczesna sonda Lambda tak naprawdę głównie jest już tylko sensorem powietrza i chodzi o to, żeby tą mieszankę jak najszybciej zubażać. W mojej ocenie, oczywiście tutaj warto zapytać eksperta, chodzi o to, żeby te motocykle paliły jak najmniej, żeby emisja spalin była jak najmniejsza, ale temperatury w głowicy i to, co się dzieje, jak ten motocykl, jak motor, w sensie motor w motocyklu, silnik, pracuje na tych niskich otwarciach przepustnicy, gdzie nawet rzędowe 4 potrafią zachowywać się nerwowo, już nie wspominając o fałkach. Tak właśnie to działa, że lepiej producentowi sprzedać produkt nie taki, jaki by chciał, niż go w ogóle nie sprzedawać, więc muszą się dostosować do tych norm europejskich. Te motocykle są inaczej projektowane, inaczej wykonane w Japonii, w fabryce, a później dostają tak zwany kaganiec i trafiają po prostu na różne rynki, tak? A my nie lubimy kagańców, nie lubimy ograniczeń, tak jest. Nie lubimy szarpania, tak jest. Więc na tym polega większość właśnie teraz użycia hamowni, na poprawianiu tych bolączek fabrycznych. Zwłaszcza tak jak u Ciebie, kiedy jest zdemontowany katalizator, zaczynają się wtedy już takie czasami tak wyraźne problemy, że nie potrzeba hamowni, żeby stwierdzić, że coś jest nie tak. No, poprzedni motocykl, który u Ciebie na hamowni stroiliśmy, to był Ducati Hypermotard, który miał generalnie duży problem z jazdą po placu przy małych prędkościach na drugim biegu, gdzie bardzo realnie miałem problem, żeby zrobić 8, bo było mi bardzo trudno powstrzymać szarpanie tego motocykla. Musiałem używać bardzo dużo sprzęgła, żeby w ogóle ten motocykl jechał. A po wizycie u Ciebie problem zniknął. A wiesz, że w zeszłym tygodniu była klientka z takim samym motocyklem i z takim samym problemem jak Twój Ducati? To samo właśnie 2016 rok, Euro 5. Tak, no dokładnie. 937 był, tak? Tak jest, dokładnie. To właśnie z tym samym była i z takim samym problem zgłaszała i już dostała ofertę do przemyślenia, czy motocykl do zmiany, czy jednak do uleczenia. To jak Pani ogląda nasz film, to teraz ja Pani będzie łatwiej. Tak, i pozdrawiamy Panią serdecznie. Jeśli, oczywiście, bo tutaj też warto nadmienić, że nie są tanie zabawy, nie będziemy mówić o pieniądzach, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, chociaż ja nie jestem dżentelmenem, ale jeżeli chcecie się bawić w tuning motocyklowy, w motorsport, to musicie też wiązać się z tym, że musicie brać pod uwagę to, że to nie będą tanie rzeczy i obsługa tego motocykla na hamowni może się wiązać ze zmianami, które będą konieczne do przeprowadzenia. Na przykład trzeba będzie zainwestować w układ wydechowy, trzeba będzie zainwestować w układ dolotowy. Jakie jeszcze zmiany mógłby taki motocyklista, który chciałby swój motocykl z kagańców pouwalniać, musiał to wyliczyć? W dzisiejszych czasach to głównie układ wydechowy, nawet nie dolotowy. Okay. To wszystko tkwi po stronie już wydechu. Tam są jakieś katalizatory, czasami jest ich kilka, komory rozprężne, sondy, nawet 4 sondy Lambda. To tu jest największa restrykcja i od tego zazwyczaj zaczyna się jakiś tam proces ulepszania, zwiększania mocy, poszukiwania jakichś efektów. No dobrze, to teraz wrócę do poprzedniego pytania na chwilę, czyli jeżeli nie chcę, chcę mieć oryginalny układ wydechowy taki jak fabryka ma, chcę, żeby miał wszystkie normy spełnione, a chcę, żeby nie szarpał. To w takich przypadkach nawet możemy stestować na hamowni, co się dzieje, ale zazwyczaj mówię ludziom, że tutaj strojenie nie jest potrzebne, że wystarczy wyłączyć ekologię, bo to są 2 oddzielne rzeczy. Generalnie wyłączenie Euro 5 czasami załatwia już sprawę, a czasami trzeba pójść trochę dalej i dobrać indywidualne dawki paliwa, mapy paliwa, bo na przykład właśnie jest zmieniony układ wydechowy, nie ma katalizatora, wtedy ta fabryczna mapa totalnie nie pasuje. Bo to jest tak, że jest fabryczna mapa zrobiona w Japonii,
ona jakoś tam działa, wcale nie jest najgorsza. I później nałożona jest na nią po prostu jak nakładka, nagrana jak wirus, restrykcja Euro 4, Euro 5. Ją można po prostu odinstalować, wrócić do tej oryginalnej mapy. A no właśnie, można wrócić do tej oryginalnej mapy. One też nie są idealne, ale są niektóre motocykle, gdzie są całkiem spoko. Co ciekawe, te mapy były nawet bardzo dobre, ale 15 lat temu, kiedy w ogóle nie było na całym świecie. Tam mało kto myślał jeszcze, było ledwo co przeszliśmy z gaźników na wtryski, więc tam te pierwsze układy wtryskowe, one lały dosyć bogato, były naprawdę w porządku. A dzisiaj na przykład najlepsze mapy mają motocykle bez homologacji, jakieś supermoto, jakieś sportowe, wiesz, torowe motocykle, wypusty jakieś Aprili torowe, one mają bardzo dobre mapy, producenci potrafią zrobić to dobrze. Tylko że no, nie będzie homologacji. Dokładnie, norma emisji i homologacja. Puentę, którą ja mam dla osób, które są proekologiczne i jakby mogą ten film uważać za atak na ich pozycję we wszechświecie, to chciałbym, żeby przemyśleli jeszcze jeden temat. Jak długo motocykl emituje spaliny? Podpowiem, że w momencie, kiedy uruchamia silniki, kiedy gasić. Znaczy w momencie, kiedy od momentu włączenia do momentu wyłączenia. I teraz jak długo on podróżuje z punktu A do punktu B w porównaniu z samochodem w zakorkowanym miejscu, takim jakim jest Warszawa? No tak. Krócej. Do cholery. Zdecydowanie, przeliczając to procentowo, to jest jakiś śmieszny ułamek. Nawet gdybyśmy te nasze motocykle to... tą masę tych spalin policzyli, to podejrzewam, że 5-litrowy Mustang V8, który może wjechać do centrum, bo tam strefa czystego absurdu jakby będzie niebawem, ale on sobie może wjechać i myślę, że on w pierwszych 20 minutach wyemituje tyle, co ten motocykl przez tydzień lub miesiąc. Nie jest to możliwe. Masa pojazdu, szybkość przemieszczania się, omijanie korków, to jest ekologia, wbrew pozorom. Promowanie, dokładnie, rozładowywanie korków, no, to długi temat dosyć, ale więc to wszystko trzeba wyważyć. Moim zdaniem jakby atakowanie motocykli ze względu na to, że one muszą spełniać podobne lub równie restrykcyjne normy jak samochody. Całe szczęście tak nie jest, bo w ogóle chyba przestały istnieć, bo układ jest tak krótki, że ciężko by to było zainwestować tyle towaru jak w samochodzie. Wiesz co, ja Ci wejdę w słowo, bo mi się wydaje, że ja nie wyobrażam sobie, żeby te normy Euro 5 tak samo działały w samochodach. Wydaje mi się, że tam będzie troszkę inaczej i mniej restrykcyjnie z tego względu, że pod samochodem, pod podwoziem masz dużo miejsca na katalizatory, na jakieś tam właśnie oczyszczanie spalin, a motocykl nie ma tego miejsca. Więc w motocyklu, jeśli potrzebujesz wyprodukować 20% mniej szkodliwych związków, to musisz 20% obciąć mu dawkę paliwa. To najprostszy, najtańszy dla producenta sposób. I to się dzieje. I to się dzieje. Motocykl będzie reagował wtedy właśnie szarpaniem przy małych otwarciach przepustnicy, nierówną jazdą, czasami grzeje, po prostu niektórzy mówią, że strasznie grzeje. Bardzo. Chce mnie spalić. Ja też to słyszę czasami. W krocze. Tak. Więc w przypadku motocykli one są moim zdaniem bardziej poszkodowane niż auta. Nie wyobrażam sobie, żeby auta były kastrowane w taki sam sposób, bo one po prostu byłaby mega awantura o to. Naprawdę to byłaby jakaś katastrofa, więc tak jak powiedziałem, z motocyklami jest dużo gorzej. No. I tym niestety negatywnym akcentem powoli będziemy zmierzać do końca tego filmu. Podsumowaniem takim finalnym z mojej strony jest tylko to, żebyście nie bali się tuningowania i diagnozowania swoich motocykli. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać na hamowni, ale jest to świetna diagnostyka i ja jestem mega szczęśliwy, że miałem okazję skorzystać i prawdopodobnie kupując kolejny motocykl, również znowu będziemy kręcić kolejny film, bo znowu będziemy się bawić niekoniecznie odciągania ekologii, ale sprawienia, żeby motocykl był długowieczny, bo ja wiem, będziemy mu baterię zwiększać, już będzie elektryczny i będziemy tuningować. Nie jestem fanem, ale kto wie, nigdy nie mów nigdy, dokładnie, jak nie będzie wyjścia, to tyle. Także pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy do Przemka i widzimy się na tym filmie. Pa! Dziękuję, cześć. Dziękuję. Fajnie, bardzo fajnie gadasz.